Cześć! Dziś przepis na ciasto dla dorosłych, czyli pijaną śliwkę w czekoladzie. Ciasto jest mocno czekoladowe z kremem na bazie nutelli wzbogaconym suszonymi śliwkami nasączonymi alkoholem, udekorowane polewą czekoladową. Ciasto jest wyraziste w smaku, mięciutkie, wilgotnie i obłędnie pyszne. Polecam! Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo ten przepis tego wart i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Krok pierwszy. Przygotowanie. Śliwki i poncz. 500 g suszonych śliwek kalifornijskich kroimy na małe kawałki. Przekładamy je do rondelka. Wlewamy 250 ml rumu i włączamy grzanie kuchenki. Doprowadzamy do wrzenia. Jeżeli nie macie rumu, można dać wódkę lub whisky, ale rum sprawdzi się najlepiej. Jak już zacznie się gotować, mieszamy jeszcze parę razy i wyłączamy kuchenkę. Odstawiamy minimum na 1 godzinę, albo do momentu, aż alkohol wsiąknie w śliwki. Już po godzinie alkohol powinien się cały wchłonąć. Jeżeli z jakiegoś powodu to się nie stanie, to wtedy trzeba śliwki odcedzić. Moje śliwki moczyły się 4 godziny. A tak najlepiej to zostawić je na całą noc. Poncz. Do szklanki wlewamy 100 ml gorącej wody, 1 łyżeczkę kawy rozpuszczalnej i 3 łyżki rumu. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Krok drugi. Biszkopt. Do rondelka wlewamy 3/4 szklanki oleju. Dajcie sobie jaki chcecie. Pół szklanki wody, 1 szklankę cukru i 3 płaskie łyżki kakao. Doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy tak długo, aż poczujemy, że cukier się rozpuścił. Odstawiamy na bok do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy 5 białek i zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy białka się spienią, wsypujemy szczyptę soli. A gdy już prawie się ubiją, wsypujemy pół szklanki cukru. Najlepiej, aby był to cukier, ten drobny, przeznaczony do wypieków. Cukier wsypujemy powoli, stopniowo. Od momentu wsypania cukru miksujemy 10 minut. Zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 5 żółtek, jedno po jednym. Miksujemy krótko do połączenia. Wyłączamy mikser i szpatułką zbieramy z boków misy miksera osadzające się tam składniki. Gdy tego nie zrobimy, składniki źle się wymieszają. Miksujemy krótko do połączenia. Wlewamy ostudzoną masę czekoladową i delikatnie mieszamy szpatułką. Jedną i pół szklanki mąki pszennej, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Przesiewamy. Mieszamy, zwracając szczególną uwagę, aby dosięgnąć dna, bo tam lubi osadzać się mąka. Mieszamy powoli, delikatnie i nie za długo, bo masa może oklapnąć, a tego nie chcemy. Przelewamy do foremki o wymiarach 25 na 35 cm, wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Wyrównujemy i stukamy parę razy foremką o blat stołu, aby pozbyć się nadmiernych pęcherzyków powietrza zalegających w masie. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 175–180 stopniach Celsjusza przez około 45 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Gdy biszkopt się upiecze, pozostawiamy go w uchylonym piekarniku do wystudzenia. Jeżeli wyciągniecie go z piekarnika zanim wystygnie, to jest ryzyko, że się troszkę w środku zapadnie, ale to nic nie szkodzi i tak będziemy go przekrajać na pół i się wszystko wyrówna. Okrajamy nożem naokoło foremki, aby biszkopt można było wyciągnąć. Nakładamy kratkę, odwracamy do góry spodem i ściągamy foremkę. Ściągamy też papier. Biszkopt po odwróceniu wygląda tak. Ma on tu... Ile on tutaj ma centymetrów? 4,5 cm. Powiedz 4 cm. Przekrajamy biszkopt na 2 blaty.
Z racji tego, iż jest on bardzo mięciutki, robimy to ostrożnie, nie śpiesząc się. Krok trzeci. Krem. Do misy miksera przekładamy 250 g miękkiego masła i miksujemy na puszysto. Dodajemy 400 g kremu czekoladowego typu Nutella. Sto 130 g serka mascarpone zimnego. I miksujemy do momentu, aż składniki się połączą. Dodajemy śliwki, te, które wcześniej moczyły się w alkoholu. Moje śliwki moczyły się 4 godziny i jak widać wypiły cały alkohol. Mieszamy. I krem jest gotowy. Krok czwarty. Składanie ciasta. Dolny blat biszkoptu namaczamy połową ponczu. Wykładamy powidła śliwkowe lub dżem śliwkowy, tak około 3/4 słoiczka. Robię to widelcem, bo lepiej się rozprowadza po biszkopcie. A mój słoiczek ma 415 g. Na rozsmarowane powidła wykładamy krem i wyrównujemy. Przykrywamy drugim blatem biszkoptu i lekko dociskamy. Nasączamy resztą ponczu. Odstawiamy do lodówki. Krok piąty. Polewa. 130 g kremówki 30%. Podgrzewamy w mikrofalówce lub rondelku, aby była mocno gorąca. Dodajemy do niej 130 g posiekanej czekolady deserowej. Zostawiamy na 2 minutki, aby czekolada zmiękła, po czym dobrze mieszamy. Zostawiamy polewę, aby trochę wystygła i wylewamy ją na ciasto. Wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się ciasto w przekroju. Jak dla mnie rewelacja. Ciasto najlepiej smakuje po 2 dniach, jak już się wszystkie smaki przejdą. Polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!